Przyjechał do nas ostatnio kombajn Joanna 3 z 2010 roku. Klient zlecił nam generalny remont maszyny po 14 przepracowanych sezonach. Dzisiaj jest z nami specjalista do spraw serwisu, Mariusz Węcławski, który powie nam coś więcej na ten temat. Mariusz, powiedz nam, na czym polegał serwis w tym kombajnie, co było wymieniane i dlaczego? Właśnie klient tam zlecił zapobiegawczo naprawę, przegląd tego kombajnu. Kombajn pracował 14 sezonów, prawda? Więc to zrobiony był taki remont generalny tej maszyny, czyli generalny remont głowicy, regeneracja, w ogóle nowe zostały zastosowane ślizgi prowadzące taśmy transporterów w transporterze poprzecznym, jak i wzdłużnym. Zostały zmienione łożyska na wałkach transporterów wzdłużnym i poprzecznym, koła zębate prowadzące łańcuch taśm. Została wykonana regulacja przede wszystkim napięcia taśm, wymiana oleju hydraulicznego w zbiorniku, filtr oleju, olej w przekładni napędzającej pompę hydrauliczną i ogólnie została wykonana próba pracy po tej naprawie. Zacznijmy od głowicy otrząsającej. Kiedy należy remontować ją w kombajnach z serii Joanna i jakie elementy są wymieniane podczas takiego serwisu? Głowicę odrywającą w Joannie na przykład 3 trzeba zapobiegawczo przejrzeć co 5 sezonów, żeby uniknąć awarii podczas zbioru. Podczas przeglądu, naprawy głowicy wymieniane są wszystkie, ale to wszystkie łożyska ciężarów, jak i paski napędzające ciężary. Również wymieniany lub sprawdzamy stan techniczny hamulca głowicy. Częstym powodem jest przesmarowanie głowicy z zewnątrz od strony silnika hydraulicznego, co powoduje, że smar dostaje się do gładziny ciernej i hamulec jest nieskuteczny. Ważna jest też regulacja hamulca spowalniającego obrót głowicy. Właśnie podczas pracy powinna się ta głowica takimi skokami lekkimi poruszać do przodu. Nie może się obracać zbyt szybko, a nie może stać w miejscu. Jeżeli będzie stać głowica w miejscu, będzie powodować przeciągnięcie się krzaków. Będą te krzaki owocem będą ściągane, nie będą otrząsane, będą ściągane. Jeżeli powiedzmy się głowica będzie zbyt szybko obracać, nie zostaną owoce otrząśnięte, tylko te gałęzie zostaną przerzucone po prostu. Objawami uszkodzonej głowicy jest duże trzęsienie całej maszyny odczuwalne na pomoście roboczym. Wtedy na pewno przeskoczył nam pasek pod tą żółtą osłoną na ciężarach napędzających cały otrząsacz. Poza tym nie ma żadnych objawów odczuwalnych odnośnie uszkodzenia głowicy otrząsającej. I dlatego należy co kilka sezonów, na przykład co 5 lat, wykonać profesjonalny przegląd głowicy. Model Joanny 5 posiada głowicę ze zmienną amplitudą otrząsania. Po zdjęciu osłony ciężarów wykonanej ze stali kwasoodpornej jest tam ukrytych 5 punktów smarnych, które smarują łożyska ciężarów. Należy smarować zgodnie z instrukcją obsługi, według zaleceń producenta. Przejdźmy teraz do ślizgów i łańcuchów. O czym należy pamiętać w przypadku tych elementów? Łańcuchy, jak i ślizgi prowadzące łańcuchy są to elementy eksploatacyjne, które należy konserwować, często konserwować. Zużycie ślizgów możemy zaobserwować, patrząc na taśmę transportera i osłonę nad nią, nad tą taśmą. Jeżeli zauważymy odkształcenia, takie fale, to na pewno ślizg został odkształcony podczas pracy, podczas temperatury, podczas ciężaru samej taśmy. A jeżeli chodzi o łańcuchy, to musimy je obficie smarować podczas sezonu,
Po zakończeniu sezonu zbioru owoców należy dokładnie maszynę umyć, zwrócić szczególną uwagę na łańcuchy. Łańcuchy najlepiej myć podczas pracy maszyny, żeby taśmy transporterów były w ruchu. Po kilku dniach po osuszeniu tych łańcuchów należy znów obficie nasmarować łańcuchy poprzez te okienka, jak i również z tej strony, nie palcem, a pędzlem. Może być to smar stały, smar grafitowany. Musimy też zdjąć osłonę transportera poprzecznego tutaj patrząc właśnie na ten element. Tu zbierają się nieczystości, liście, owoce, patyki. Po właśnie zakończeniu tej pracy, zbioru owoców, należy to element zdemontować. Oprócz smarowania, konserwacji łańcuchów należy też pamiętać o regulacji tych łańcuchów. Tu napinamy transporter wzdłużny, z tej strony jak i z zewnątrz, a poprzeczny mamy tutaj napięcia, jak i z drugiej strony. O czym jeszcze należy pamiętać w kombajnach porzeczkowych? Jakie jeszcze elementy należy wymieniać? Należy zwrócić uwagę też na pracę, jeżeli jest to głośna praca wentylatora, na pewno zużyły się łożyska. Należałoby je wymienić po jakimś czasie. Zużywają się też materiały, powiedzmy, jeżeli płótno taśmy transportera jednego czy drugiego zostało gdzieś rozdarte poprzez patyki, należy to płótno wymienić. Należy też według instrukcji obsługi wymienić olej hydrauliczny. Należy też wymienić cały filtr oleju hydraulicznego. Należy pamiętać też o wymianie oleju przekładniowego w przekładni, co napędza pompę hydrauliczną. Należy kontrolować też temperaturę oleju hydraulicznego, czyli też załączania się wentylatora chłodnicy. Elementem załączającym wentylator chłodnicy jest termostat, który utrzymuje temperaturę oleju w zbiorniku między 55 a 60 stopni. Bezpieczna temperatura pracy maszyny to jest maksymalna 80 stopni. Gdzie i jak najlepiej wykonać serwis swojej maszyny? Jest wiele firm, które oferują taką usługę. Czy warto powierzyć im to zadanie? Według mnie należy profesjonalny serwis wykonać u producenta, ponieważ jako firma zatrudnia wyspecjalizowanych serwisantów z wieloletnim doświadczeniem i wykonują ten serwis naprawdę profesjonalnie.